No i uszanowanko, witajcie ponownie, Kamil z tej strony i dzisiaj przed Wami ciekawy romecik, ale nie ten. 400 CR już nie jest dostępna, chociaż mam jedną taką sztukę, nóweczkę, znaczy już nie nóweczkę, bo zrobiłem z nią paręnaście kilometrów, tudzież parę dziesiąt kilometrów. Miała już swoją sesję zdjęciową, którą pewnie się niedługo pochwalę, a będzie na Instagramie, także obserwujcie. A dzisiaj o no nie dwóch rometach. Chciałbym powiedzieć o dwóch rometach. Mogę Wam powiedzieć, że mam bardzo ciekawy, pierwszy w Polsce motocykl rometa do jazdy, ale nie mam jeszcze szczegółów na jego temat. Wiem jak jeździ, wiem jak wygląda, fajnie wygląda, ale nic więcej powiedzieć o nim nie mogę, bo po prostu jeszcze nie mogę, ale coś się święci. Natomiast druga maszyna to można powiedzieć, no nie konkurencja, ale właśnie ten styl. Zresztą widzicie po nazwie odcinka. I to jest motocykl, który mniej więcej w listopadzie zeszłego roku pokazywałem Wam jako zapowiedź tego, co może być dostępne w ofercie Rometa. No i dowieźli to romeciarze, pojawił się. I co najbardziej mnie cieszy w tym motocyklu, mimo że mnie kilka rzeczy tutaj zdziwiło, pozytywnie i jedna nie do końca negatywna, ale zastanawiająca dla mnie, za chwilę do tego dojdziemy, to dowieźli też cenę tego sprzętu. Ta maszyna kosztuje 10 000 złotych. Jest już dostępna w sprzedaży, dlatego mam, bo to nie jest testówka, to jest i za dyszkę dostajecie 250, szalenie prostą, bardzo taką oldschoolową, coś czego moim zdaniem brakowało, z którą można zrobić bardzo wiele fajnych rzeczy. Jest na tyle duża, że będę na niej śmiesznie wyglądał, ale w miarę wygodnie jeździł. I kurczę, no i jest całkiem przyzwoicie wykonana. Na pewno dużo lepiej wygląda niż motocykl, którym jeździłem w październiku czy tam listopadzie zeszłego roku. Z jednego względu po prostu fajniej oklejony. Te oklejiny chyba wyglądają tak, to jest zalane wszystko bezbarwnym lakierem, więc nie będzie to odchodziło z byle powodu, dlatego on tak fajnie właśnie wygląda stosunkowo. No dokładnie, elegancko, więc na bogatości zrobione. Fajne okleiny, fajny, ładny kolorek, w tym wypadku czerwony. W ogóle na tym motocyklu jest dużo takich dziwnych jakichś oznaczeń, których nie do końca wiem o co chodzi. No wiadomo, że czerwony jest najszybszy, ale Red Dual Power Technology, co to kurde w ogóle znaczy? A takich naklejek tutaj jest masę. Tak jak tutaj STS Trax ProLink. Nie wiem co to znaczy. SRT na hamulcach i znak nieskończoności. Tutaj znowu Hypershock. Brzmi trochę jak Hypersmooth z DJI-a stabilizacja, a w sumie amortyzatory, stabilizacja, no coś tutaj ma wspólnego. Zobaczcie tutaj, PSE, Power System Engineering. O co chodzi? Nie wiem. Hyper Slider. To mnie rozbawiło. To w ogóle były naklejki, które ja teraz naklejałem. Nie wiem po co, ale nakleiłem. To można akurat zerwać. Hyper Slider, Crash Bar. Szkoda, że nie Crash System. To by było prześmieszne. Tutaj ładnie nalepka Rometa wklejona. Tutaj fajne przeszycia takie gustowne. Tutaj jakieś takie przytłoczenia na siedzeniu. Fajnie to wygląda. Bagażnik. Tamten testowy motocykl wiem, że miał bagażnik taki no inny na pewno, metalowy, a tutaj jest to wszystko pod taką plastikową osłoną ukryte, aczkolwiek tutaj na upartego kufer jakiś można byłoby założyć, tudzież coś tutaj porobić, jakieś uchwyty pod dowolny stelaż, pod kufry, sakwy, co tam chcecie, czy po prostu do rolki, żeby zawiesić, co tutaj by pewnie lepiej pasowała. Tutaj Advanced Exhaust Technology, znowu o co chodzi? Normalny wydech, aczkolwiek ładnie wyglądający dość. Co tutaj mamy? Zobaczcie, tutaj schowali na narzędzia przybornik. Elegancko, kanapa się nie podnosi, jest taki przyborniczek, bardzo mi się to podoba. No i dobra, może tak, o wyposażeniu lustereczka, takie dość znane. Handbary, te są znane na przykład z VZ5, są podświetlane, są kierunkowskazami, nie wiem czy pływającymi czy nie. Kierunki oczywiście są na LEDach, tutaj mamy LEDy, bo jest strasznie blisko są te kierunki obok siebie, no ale dobra, to będzie bardziej widoczne. Jest lampa LEDowa, też bardzo fajny dodatek, już taki bardziej współczesny, a dalej mówimy o nowej 250 Enduro za 10 000 złotych z homologacją. W tym momencie
konkurencyjne motocykle o podobnej pojemności, z podobnym silnikiem, to są pojazdy totalnie bez homologacji, więc fajnie, że możecie się powyżywać nim na torze, no ale jakby jest problematyczne, jeśli chcecie gdzieś wyjechać dalej albo dojechać do tego toru, no to przyczepa czy coś, albo na nielegalu lecieć, a tutaj jednak jest homologacja pełna. No także spoko, zobaczcie, lampa z tyłu też na LEDach, nie ma to tamto. No, ciekawie się robi. Silnik to jest najistotniejsza rzecz, bo te 250, jeśli oglądacie mnie w miarę regularnie, to wiecie co mniej więcej, albo myślę, że niejednokrotnie o tym mówiłem, że 250 to są straszne wibratory, że to nie są silniki, które warto zakładać, na przykład zmieniając je ze 125, co często trafiało się niestety w Rometach ADV 125. Ludzie zakładali tam 250 i te motocykle z wibrujących robiły się jakimś koszmarem, jeśli chodzi o wibracje. Schodząc z takiego motocykla się schodziło jak z pracy po całym dniu na jakiejś zagęszczarce. Nieważne. Tutaj jest ta 250 dobrze znana, ale pierwsza zmiana jest taka, w głowicy. Mamy tutaj OHC, a nie OHV, czyli nie na popychaczach, a mamy na łańcuszku rozrządu. Wałek rozrządu jest w głowicy. Oczywiście tylko dwa zawory, ssący i wydechowy, koniec. To ma być proste do bólu rozwiązanie i silniczek, ale bardzo fajnie, że już odeszli od tych archaicznych popychaczy, z których w sumie Harley'e do dzisiaj korzystają, no ale nieważne. Tutaj odeszli od tych archaicznych popychaczy, zrobili fajne głowice na łańcuszku. Kultura pracy tego silnika też troszkę na pewno wzrośnie, chociaż popychacze mają swoje plusy. Mniej skomplikowana jest ta budowa, no ale nie, to jest lepsze rozwiązanie moim zdaniem. Na pewno pod kątem regulacji zaworów i cikszym. Jest wałek równoważający drgania, to jest najistotniejsza rzecz. W tym są też gmole, przez które tutaj jestem o 20, zamiast siedzieć w domu, bo nie mogłem ich dopasować, ale no nic, nieważne, udało się. Wymagało to chwilę pracy. No i ten silniczek ma, nie chcę Wam skłamać, bo nie sprawdziłem dokładnie w parametrach, ale bodajże 19 koni. Niby niedużo, ale to waży jakieś 100, nie wiem, 20 kg max, wydaje, tak mi się wydaje, więc naprawdę będzie to fajnie jeździło. Ta testówka była bardzo zadowalająca, jeśli chodzi o przyspieszenie i jazdę. Nie wiem jak z prędkością maksymalną, zakładam, że taką stóweczkę utrzyma na luzie, ale nie za dużo więcej. Ale to kurde, na takie enduro małe wystarczy, myślę. To nie jest wszędołaz, chociaż na opartego chłopaki na DV-kach 250 jeździli daleko, a wibrowało im to jak porąbane. No, więc tak. Co na pewno jest wysoka koza. Ja siedząc na tym, w tym momencie mam lekko ugięte nogi w kolanach, także jest wysoko. Obrotomierz jest prędkościomierz elektroniczny, poziom biegu, jakieś pewnie kontrolki wtrysku i tym podobnych innych rzeczy. Tak, tu widzę światła, neutralny, kierunkowskazy, tutaj silniczek, czyli wtrysk. Nie ma jednej kontrolki i jednego systemu, który wydawało mi się, że w 250, albo inaczej, powyżej 125 cm3 jest obowiązkowy. Nie ma tu ABS-u. A przynajmniej, no nie wiem, ja tego nie widzę. Mamy z tyłu zwykły, najzwyczajniejszy hamulec dwutłoczkowy. Z przodu dokładnie ta sama sytuacja, również dwutłoczek, ale tutaj nie ma żadnej elektroniki, niczego takiego podłączonego do tych hamulców. No, ja kurczę, no pamiętam Pulsara 200, który miał ABS na przednim kole chociażby, prawda? A tutaj tego ABS-u nie ma w ogóle, co jest oczywiście plusem, jeśli chodzi o motocykl terenowy. Natomiast, no mówię, nie wiem jak to przepisy podchodzą do tego tematu. Co tutaj jeszcze? Jeszcze miałem pokazać Wam wtrysk. Wtrysk jest dość dziwaczny, chociaż bardzo dobrze znany. To wszystko jest takie bardzo dobrze znane. Natomiast zobaczcie na wtrysk. MT-05i, co ciekawe, więc jakaś nowa wersja tego i nie widziałem nigdzie jeszcze do tej pory. I dopisek licencja od Delphi.
A z tego co pamiętam na poprzednich silnikach było, na poprzednich modułach było, że to było po prostu Delphi. Ale to też dość istotna rzecz jest taka, że ten moduł cały jest dużo mniejszy od tych, które są w innych motocyklach na Delphi'u, Rometa, chociażby, nie wiem, Softchoppera. I on jest jakby jednością, cała przepustniczka jest zintegrowana właśnie z modułem zaponowym, znaczy z komputerem sterującym, z map sensorem itd., itd. Także nietypowe rozwiązanie, muszę przyznać. Ciekawe. No i oczywiście testówka, którą jeździłem, też nie miała wtrysku. Ona była chyba jeszcze na gaźniku. Nie pamiętam. Metalowa osłona silnika, luzik. Podnóżki, z których można wyjąć tą gumę i mamy fajne takie ząbkowane sety, także też dobra nowina. Tak będzie oczywiście na pewno wygodniej na trasach, ale do jazdy w terenie warto byłoby to zdjąć. Co jeszcze miałem pokazać? Około 21 cali z przodu, 19 z tyłu, więc rasowe jak na endurko kółka. Kurczę, ja się jaram tym sprzętem. Niby nic takiego nowego w tym sprzęcie nie ma, ale w dzisiejszych czasach myślę, że dobra cena na tym sprzęcie. Fajne wykonanie, fajnie to wygląda tak na pierwszy rzut oka. Nie ma żadnego skomplikowanego silnika, który mogłoby nas coś zaskoczyć, bo ten silnik znamy już od lat. Tutaj jest tylko jedna rzecz zmieniona. Inaczej, te silniki, one są oczywiście produkowane nie tak, że teraz Romet wpadł na to, że mamy OHC, a nie OHV. Te silniki już występuje w Chinach od dawna, natomiast na dzień dzisiejszy po prostu w Polsce go nie ma. A jak były, to były dostępne w bardzo krótkich seriach. Także plus dla Rometa za to. No nie wiem. Dajcie znać, co sądzicie o tej przydługiej prezentacji, a miało być krótko, szybko, zwięźlej na temat Romecika CRS-a 250. Fajne. Dobra, dajcie znać, co sądzicie o tym sprzęcie, czy ktoś z Was w ogóle czekał na jakieś endurko, czy szukał czegoś takiego, bo wydawało mi się, że brakuje tego typu motocykli. Jak były, to były, nikt na to nie patrzył, teraz jak nie ma, to dużo zapytań się pojawiało na temat tego motocykla, więc myślę, że ma to jakieś ręce i nogi, że Romet to sprowadził i trafi na pewno swoich amatorów. Ja bym sobie takiego kupił, kurde, do treningów, do zabawy czystej, lekką, fajną maszyną w teren, świetny. No i oczywiście czerwony Red Dual Power Technology. Muszę zobaczyć, o co chodzi z tym ABS-em tutaj.